Witam Was w kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji bezprzewodowego, pionowego odkurzacza do pracy na mokro i na sucho. Jest to odkurzacz marki Hyxe, a konkretnie model Hyxe Aqua. Na początek dwa słowa na temat samej marki Hyxe, ponieważ jest to młoda marka, która dopiero zadebiutowała w Polsce jesienią ubiegłego roku. Natomiast to co ważne, marka ma oficjalny sklep w Polsce, udziela 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie swoje urządzenia. Mamy dostępną infolinię w języku polskim, mamy też dostępny helpdesk w języku polskim. No i jeżeli chodzi o serwis, części, akcesoria, również wszystko dostępne jest na miejscu w Polsce. Tak więc jak widzicie, nie jest to kolejna chińska marka, do której jest problem z dokupieniem części, z dokupieniem akcesoriów, czy też naprawą urządzeń. W przypadku marki Hyxe, jak widzicie w oficjalnym sklepie na dzień dzisiejszy możemy kupić na przykład wałek do odkurzacza lub też filtry HEPA, czyli te podstawowe materiały eksploatacyjne. No i tak jak Wam wspominałem, mamy też zapewniony pełny serwis gwarancyjny tego urządzenia. Zanim sobie przejdziemy do parametrów technicznych tego odkurzacza, to może jeszcze szybki unboxing. Zobaczmy sobie zawartość zestawu. A w zestawie odkurzacz, stacja dokująca, stacja myjąca, następnie rączka do prowadzenia odkurzacza i sterowania nim, uchwyt do przechowywania szczotki, zasilacz, czyścik oraz instrukcja obsługi. A tak wygląda już kompletny zestaw po wypakowaniu z pudełka. To jeszcze kilka danych technicznych i przechodzimy do już szczegółowego zapoznania się z odkurzaczem. Jeżeli chodzi o tutaj, jak widzicie, moc tego odkurzacza to jest 200 W, pojemność baterii 4000 mAh i ta bateria powinna nam pozwolić na 40 minut pracy odkurzacza bez konieczności ładowania i posprzątanie powierzchni około 200 m2. Czas ładowania baterii to jest 5 godzin. Pojemnik na czystą wodę ma pojemność 0,75 litra, na brudną wodę 0,72 litra. Moc maksymalna ssania 16 kPa, prędkość obrotowa wałka 600 obrotów na minutę. No i mamy tu jeszcze informację o minimalnej odległości wałka od krawędzi ściany, jest to 6 mm, ale o tym sobie już powiemy dokładnie za chwilę. Ok, to teraz zobaczmy sobie z bliższa budowę i wykonanie tego odkurzacza. Zobaczcie, z tyłu mamy tutaj duże, podgumowane kółka, nie rysujące nam powierzchni. Kółka ułatwiające też pokonywanie tutaj różnych przeszkód, które będzie ten odkurzacz musiał pokonać. Teraz sobie przejdźmy do budowy tej elektroszczotki. Jak widzicie, tutaj z góry jest zdejmowana pokrywa, pod którą znajdziemy wałek z mikrofibry. Wałek, który służy oczywiście do zbierania zanieczyszczeń, do zbierania wody, do mycia również powierzchni. Wewnątrz tutaj jest złącze wody, czyli z taką żółtą uszczelką. No i ta woda jest rozprowadzana na wałku za pomocą kanałów umieszczonych w tej górnej pokrywie. Tak więc tutaj, żeby to wszystko działało, to oczywiście pokrywa musi być zamknięta. Po skończonej pracy zdejmujemy pokrywę, tutaj ewentualnie oczyszczamy ją z jakichś zanieczyszczeń i demontujemy wałek do osuszenia. Przekręcamy tutaj blokadę na jego prawej krawędzi i po prostu wysuwamy cały wałek. Tak wygląda wałek z tym elementem mocującym. Jak widzieliście, w sklepie możecie kupić taki sam wałek zapasowy do tego urządzenia, który będzie dokładnie tak wyglądał. Tutaj wewnątrz mamy oczywiście specjalny element z ząbkami do osuszania, do zbierania wody z tej szczotki. Ta woda następnie jest odsysana do pojemnika na brudną wodę tutaj w górnej części odkurzacza, to Wam za chwileczkę jeszcze pokażę. Napęd silnika. I teraz jeżeli chodzi o montaż tego wałka, no to po prostu nasuwamy go tutaj na ten trzpień i zabezpieczamy tutaj za pomocą tego pokrętła. Jak może zauważyliście, elektroszczotka jest tak skonstruowana, że tutaj po mojej teraz prawej stronie mamy silnik, natomiast po lewej stronie mamy praktycznie szczotkę dosuniętą do krawędzi. To jest właśnie te wspomniane 6 mm, dzięki czemu możemy mopować powierzchnię bardzo blisko ściany. I to za chwileczkę sobie jeszcze będziecie mogli zobaczyć w naszej recenzji. W tym miejscu mamy pojemnik na brudną wodę. Tak ten pojemnik wygląda. Oczywiście po zapełnieniu musimy go opróżnić.
U góry pojemnika znajdziemy też filtr EPA, który dodatkowo filtruje nam wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które mogłyby tutaj przedostawać się do odkurzacza i na zewnątrz. Następnie ta górna część też możemy ją zdemontować, zobaczcie, w ten sposób i na przykład łatwo opróżnić brudną wodę, czy też łatwo wymyć, wyczyścić ten pojemnik w razie potrzeby. Po wyczyszczeniu pojemnik po prostu z powrotem montujemy w odkurzaczu. Drugi pojemnik, tym razem na czystą wodę, znajduje się tutaj na tylnej części odkurzacza. Tak wygląda ten pojemnik na czystą wodę. Z tyłu w tym miejscu jest specjalny otwór do napełnienia pojemnika wodą. Jest też tutaj wskaźnik, do jakiego poziomu możemy maksymalnie napełnić ten pojemnik wodą. No i oczywiście po napełnieniu, podobnie jak pojemnik na brudną wodę, montujemy w odkurzaczu. I teraz jak widzicie, mamy tutaj 3 przyciski sterujące w rączce odkurzacza. Przycisk Power, przycisk do zmiany trybów pracy odkurzacza. Jeżeli chodzi o tryby, mamy tryb Eco, tryb Max, Max, tryb odkurzacza, samo odkurzanie tryb sterylizacji. i tryb sterylizacji odkurzacza. Dolny przycisk to oczywiście czyszczenie szczotki, czyszczenie odkurzacza. Odkurzacz oczywiście jest wyposażony w wyświetlacz, na którym widzimy poziom naładowania baterii. Widzimy też, w jakim trybie aktualnie odkurzacz pracuje. I teraz jeżeli sobie, zobaczmy, zmieniamy tryb, Tryb Max, to oczywiście tutaj też jesteśmy o tym informowani. tryb sterylizacji, tryb Eco. Jeżeli komunikaty głosowe Wam przeszkadzają, no to mamy specjalny przycisk na tylnej części odkurzacza i zobaczcie. Wyłączam komunikaty głosowe. Komunikaty głosowe są włączone. Tak więc jak widzicie, możecie tym w pełni zarządzać. Uzupełnieniem zestawu jest oczywiście stacja dokująca. Stacja, która ma dwie funkcje, a mianowicie funkcję ładowania baterii w tym odkurzaczu i funkcję czyszczenia odkurzacza, czyszczenia tego wałka myjącego. Po prostu musimy ustawić odkurzacz w stacji i uruchomić proces czyszczenia. Jak widzicie, po prawej stronie tutaj mamy teraz już dopięty ten specjalny pojemnik do suszenia szczotki, czyli po zakończeniu tego trybu czyszczenia szczotki demontujemy szczotkę, wkładamy ją do tego pojemnika i będzie ona tutaj czekała na kolejne sprzątanie, będzie mogła się dobrze wysuszyć. Jeżeli chodzi tutaj o zasilanie, to w tym miejscu do stacji podłączamy na stałe zasilacz. No i tak naprawdę możemy już zapomnieć o ładowaniu. Za każdym razem, kiedy odstawimy odkurzacz do stacji, to oczywiście będzie on nam się ładował. I jeszcze jedna informacja odnośnie tutaj tego czyścika do czyszczenia odkurzacza. On tutaj w rączce ma jeszcze jedną ukrytą funkcję. Jak sobie tutaj tą rączkę rozsuniecie, to zobaczcie, tu macie nóż do rozcinania włosów na szczotce, który ułatwia jej czyszczenie, tak więc warto o tym wiedzieć, o tym pamiętać. A tak wygląda odkurzacz już po złożeniu i umieszczeniu w stacji czyszcząco-ładującej. Widzicie teraz też proces ładowania baterii w tym odkurzaczu. No i przejdźmy teraz do testów praktycznych. Zaczynamy od odkurzania na sucho. Mamy tutaj kilka sypkich produktów rozsypanych na posadzce. No i zobaczcie. Jak widzicie, już po pierwszym przejeździe wszystkie zanieczyszczenia zostały bardzo dokładnie pozbierane z posadzki. Tak więc pod względem odkurzania muszę Wam powiedzieć, że jeden z lepiej działających odkurzaczy. I teraz przejdźmy do drugiego testu, czyli sprawdźmy sobie, jak odkurzacz poradzi sobie ze zbieraniem rozlanej cieczy na posadzce. No i znowu pierwszy przejazd. I jak widzicie, wystarczyło przejechać do przodu, do tyłu. No i praktycznie cała ciecz została pozbierana. Nie musimy praktycznie poprawiać. Jak widzicie, również ten test odkurzacz zdał bezbłędnie. Przejdźmy więc do najtrudniejszego testu, czyli mamy rozlaną ciecz. Dodatkowo mamy rozsypane sypkie produkty i te produkty są też rozsypane po cieczy. Tak więc jak widzicie, ekstremalne warunki. No i sprawdźmy. Pierwszy przejazd. No i zobaczcie, już po pierwszym przejeździe, po wycofaniu mamy całkowicie czystą powierzchnię, pozbawioną zarówno płynu, jak też wszystkich zanieczyszczeń. Jak dla mnie rewelacja. Teraz chciałem Wam pokazać właśnie to działanie szczotki przy ścianie, czyli ta konstrukcja, która umożliwia dojechanie bardzo blisko ściany i jak widzicie,
praktycznie powierzchnia do samej ściany jest umyta. Tak więc tutaj znowu plus po stronie tego odkurzacza. Kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym odkurzaczu, to jest możliwość przerwania pracy w dowolnym momencie. Wystarczy, że przechylicie odkurzacz do przodu, tak jak w tym momencie. Praca zostaje zatrzymana i odkurzacz jest tak wyważony, że możemy go tutaj spokojnie teraz pozostawić. Będzie on czekał na nas, aż tą pracę wznowimy. Nie musimy go opierać o żadne ściany, o meble i tak dalej. Nie musimy go też umieszczać w stacji dokującej. Wystarczy, że zostawimy go w takiej pozycji i możemy przyjść za chwilę i kontynuować pracę. Jest to niezwykle wygodne i warto na to zwrócić uwagę, wybierając odkurzacz, czy właśnie taką funkcję posiada. To zróbmy sobie jeszcze identyczny test na innej powierzchni. Tutaj mamy akurat te panele, no i zobaczcie, pojedynczy przejazd i jak widzicie, wszystko dokładnie zostało pozbierane. Powtórzmy sobie jeszcze raz ten test z większą ilością rozlanych płynów i tutaj rozsypanych materiałów. Ustawiamy się dokładnie przy krawędzi ściany i zobaczcie, pierwszy przejazd, idealnie wszystko zostało zebrane, zarówno płyn, jak też produkty sypkie. I tutaj zobaczcie też w dalszej części również jeden przejazd i wszystkie elementy dokładnie pozbierane, podłoga jest umyta. To jeszcze posłuchajcie sobie, jak ten odkurzacz pracuje. To teraz zobaczcie sobie, jak wygląda proces czyszczenia tego odkurzacza. Umieszczamy odkurzacz w stacji myjąco-ładującej. Następnie uruchamiamy program sterylizacji wody. Ta woda pod wpływem elektrolizy zostanie rozbita na aniony tlenu i kationy wodoru, które będą nam neutralizowały właśnie wszelkie bakterie, zarówno w tej wodzie, jak też w samym odkurzaczu. Tutaj widzicie ten proces elektrolizy. Uruchamia nam się tutaj szczotka w odkurzaczu na tej stacji myjącej. Oczywiście ta szczotka jest cały czas nawilżana tą wodą, która została już wysterylizowana i dzięki czemu mamy bardzo dokładne czyszczenie tej szczotki. Woda z szczotki oczywiście jest odsysana do zbiornika na odpadki powyżej. Tutaj możecie to zobaczyć na filmie. Cały proces trwa kilka minut. Ta szczotka jest bardzo dokładnie myta, dezynfekowana za pomocą tej wody wysterylizowanej wcześniej. No i za chwileczkę zobaczycie efekty pracy, efekty tego czyszczenia. Woda brudna oczywiście zebrana tutaj w zbiorniku na odpadki, natomiast zobaczcie, jak wygląda szczotka po takim czyszczeniu. Czyli zdejmiemy sobie tą górną część i zobaczcie, szczotka praktycznie wygląda tak, jak po wyjęciu odkurzacza z pudełka, czyli jest bardzo dokładnie wyczyszczona. Teraz wystarczy ją zdemontować z odkurzacza, umieścić w tym pojemniku obok i pozwolić jej spokojnie się wysuszyć. Tak więc jak widzicie, cały proces czyszczenia jest automatyczny, praktycznie bezusługowy, nie musimy się tutaj brudzić, tak więc myślę, że jest to świetne rozwiązanie. Ok, i na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję odkurzacza Hyxe Aqua. Jak widzieliście, odkurzacz świetnie radzi sobie, jeżeli chodzi o sprzątanie powierzchni zarówno na mokro, jak też na sucho. Posiada bardzo dobrej jakości turboszczotkę, która umożliwia dokładne sprzątanie bliskiej odległości ściany. Do tego dwa pojemniki na brudną i czystą wodę. Świetny system sterylizacji wody, która następnie oczywiście dezynfekuje zarówno szczotkę, jak też wnętrze odkurzacza. Odkurzacz wyposażony jest też w niezłą stację czyszcząco-ładującą, tak więc wystarczy tylko postawić odkurzacz w stacji, uruchomić tryb czyszczenia, no i tak naprawdę to czyszczenie jest bezobsługowe. No i warto też przypomnieć, że mamy tutaj automatyczny napęd tego odkurzacza za pomocą tej turboszczotki, dzięki czemu tak naprawdę to mopowanie czy też odkurzanie nie wymaga od nas praktycznie żadnego wysiłku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego odkurzacza, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już wkrótce pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!